Bhante Suddhāso jest mnichem w tradycji Theravāda od ponad 10 lat. Praktykuje w instytucji Buddhist Insights w Nowym Jorku. Jest to klasztor założony przez Bhante Suddhāso i przez Ayya Somme. Jest to jeden z pierwszych klasztorów na świecie, w którym mniszki i mnisi w tradycji Theravāda praktykują razem, tak jak na początku powstania buddyzmu, gdzie była sanga mnisia i sanga mniszek. Oprócz tego Buddhist Insights jest też organizacją niesektariańską, co znaczy, że nie chcą tworzyć podziałów między różnymi szkołami buddyjskimi i zapraszają często nauczycieli z innych szkół, na przykład z buddyzmu tybetańskiego, Mahajany. Bhante też sam praktykował w wielu odosobnieniach Mahajany i szczególnie lubi technikę cichej iluminacji, jeśli chodzi o Zen. No i dzisiaj będzie Bhante dawał nam mowę Dhammy. Ja powiedziałem o tym, że jesteśmy wszyscy gdzieś tam na początku ścieżki buddyjskiej, mniej lub bardziej. Będę starał się wam to przetłumaczyć najlepiej jak potrafię. I potem będzie jakiś moment na pytania. Okay? All right. I gave you a brief introduction. So, okay. Bhante, just to tell you a bit about us, we are from Polish Theravada Sangha. We are a very small group from Łódź, it's the name of a city, and other places as well. And this is now our place where we're doing like this home home retreat till Sunday. We are finishing on Sunday noon. We're keeping the 8 precepts. And everybody is very interested in your Dhamma and we would love to ask some questions afterwards. Great. Yeah, so I'll give a short talk, but I would like to focus more on the Q&A session. So on the opportunity for dialogue, so I can really get a sense as to what's relevant and useful to people. So I'll give just a short general talk about some things on entering retreat and how to get the most out of retreat time. But really I'd like to focus more on the opportunity to hear about people's practice and address it directly. Okay. Do you have something on your mind? Yes, just one thing, Bhante. After a sentence, can you make a short break so I can translate for people who don't speak English? Thank you very much. Bhante powiedział, że chce nam dać krótką mowę Dhammy o tym, jak zaangażować się w odosobnienie, jak najlepiej z niego skorzystać, ale bardziej chciałby poświęcić czas na nasze pytania i odpowiedzi, wejść z nami w dialog, żeby zrozumieć, w jakim punkcie praktyki jesteśmy i złapać lepszy kontakt z naszą grupą. So I'll start with the traditional homage to the Buddhas. Zacznę od tradycyjnego hołdu Buddhom. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Okay, good evening, friends, and I'm very happy that you're taking the time to do a meditation retreat. Dobry wieczór, przyjaciele. Jestem bardzo szczęśliwy, że poświęcacie swój czas na przejście przez odosobnienie medytacyjne. So meditation is a very important part of Buddhist practice. So it's important to understand what we're trying to do here before we start talking about methods. Medytacja jest bardzo ważną częścią buddyjskiej praktyki, więc jest istotne, aby omówić najpierw, co tutaj robimy, zanim przejdziemy do konkretnych metod praktyki.
So first off, remembering that we're practicing Buddhism. So Buddhism is the practice of becoming awakened, becoming enlightened. Więc na początek warto pamiętać, że praktykujemy buddyzm, a buddyzm jest praktyką stawania się przebudzonym, stawania się oświeconym. So if you have any other goal, well, Buddhist meditation may or may not help you with that goal, but it's really beside the point. Więc jeśli masz jakiś inny cel, cóż, buddyjska medytacja może ci w nim pomóc lub ci w nim nie pomóc, ale to jest jakby poza obszarem naszego skupienia. So some people, they practice meditation to have less stress in their life, or to get psychic powers, or to control their body temperature, or whatever else. That's all perfectly fine. It just doesn't have anything to do with enlightenment. Cóż, więc niektórzy ludzie praktykują, żeby mieć mniej stresu w życiu, albo mieć jakieś moce parapsychiczne, albo kontrolować temperaturę swojego ciała, ale nie ma to nic wspólnego z praktyką przebudzenia. So I'm not going to talk about those sorts of things, and it might happen as a side effect of Buddhist meditation, but it's not something we're trying to do. We're just trying to get enlightened. Więc nie będę mówił o tych rzeczach. Cóż, takie rzeczy mogą się przydarzyć jako efekt uboczny praktyki medytacyjnej, ale nie są naszym celem. Naszym celem jest osiągnięcie przebudzenia, oświecenia. So awakening or enlightenment is the direct understanding of the true nature of reality. Osiągnięcie oświecenia jest bezpośrednim zrozumieniem natury rzeczywistości. It also is the transcendence of all suffering. So the ending of all pain, anguish, misery, confusion, all of that goes away. Jest też przekroczeniem całego cierpienia, więc zakończeniem rozpaczy, skonfundowania, niepokoju, bólu. Wszystko to odchodzi. So it's perfect wisdom and unconditional happiness. Więc jest to doskonała mądrość i nieuwarunkowane szczęście. And we get to that goal through practicing morality, through developing meditative concentration, and through developing wisdom. Więc docieramy do tego celu praktykując moralność, morality and meditative concentration, samadhi, i praktykując moralność i skupienie medytacyjne, samadhi, and developing wisdom, panya. I rozwijając mądrość, panya. So following the 8 precepts for the course of a retreat, that's a great thing to do. And keeping the 5 precepts whenever you're not on retreat, that's also very important. Więc utrzymywanie 8 wskazań w trakcie odosobnienia to jest wspaniała rzecz, a przestrzeganie 5 wskazań, kiedy nie jesteś na odosobnieniu, jest równie ważne. And retreat time is a great time for developing samadhi and to some extent panya. Czas odosobnienia jest świetnym momentem na rozwijanie samadhi, czyli koncentracji medytacyjnej, i panya, mądrości. So samadhi literally means bringing together or collecting. Samadhi dosłownie brzmi zbierać razem, skupiać, kolekcjonować coś, kolekcjonować w tym sensie, że bierzemy coś do siebie. So normally our mind is very scattered all over the place. It's going in many different directions. Our attention is moving in many ways.
So in samadhi practice, we are collecting the mind together, unifying the mind, stabilizing the mind. Więc zazwyczaj nasz umysł jest rozproszony w różnych idzie w różnych kierunkach, a przy praktyce samadhi on jest skupiany w jednym miejscu. Jest to rodzaj unifikacji umysłu, jednoczenia umysłu, jednoupunktowienia. So we pick something to stabilize the mind around, some object of meditation, usually the body or some part of the body. Bierzemy więc jako obiekt swojego skupienia jakiś element. Zazwyczaj to jest ciało, jakaś część ciała. So there's many different meditation objects and meditation methods that you might use. However, the body is extremely helpful. It's very stable. It keeps the mind from getting lost. Jest więc wiele sposobów, wiele obiektów medytacji, z których możemy korzystać, ale skupienie się na ciele jest najlepsze, ponieważ nas zakorzenia, unifikuje ten umysł. So the practice that I most commonly teach is mindfulness of the body. Więc praktyką, którą najczęściej nauczam, jest uważność ciała. So to choose some place in your body, any size, so anywhere from a pinpoint to your whole body. So you choose some place in your body and you try to feel your body as clearly and intensely as possible. Więc wybierasz jakiś punkt w swoim ciele, może być mały lub duży, i starasz się go poczuć jak najklarowniej, jak najintensywniej. So, and you're trying to keep the mind completely still. So whatever point you're centering the mind on, keep the mind completely still, centered at that point. Starasz się też przy tym utrzymać umysł w całkowitym bezruchu. Kiedy koncentrujesz się na tej jednej części ciała, starasz się, aby umysł pozostał całkowicie nieporuszony. So normally whenever something interesting happens, we move attention towards it. So during samadhi practice, don't move your attention at all. Zazwyczaj, kiedy coś interesującego pojawia się w naszym życiu, to nasza uwaga idzie w tym kierunku. Kiedy praktykujemy samadhi, nasza uwaga nie powinna iść w żadnym kierunku, nie powinna się poruszać w żaden sposób. So, and keep an awareness of your whole body as you practice. Even if you're focusing on one small point, perhaps a point in your abdomen or at your hands, or your nose, or your chest, or anywhere, still be aware of your whole body. Staraj się jednak utrzymywać świadomość całego ciała, nawet jeśli skupiasz się na jakimś małym punkcie, czy to w klatce piersiowej, czy w przeponie, to staraj się jednocześnie być świadomy całego swojego ciała, tego, co się dzieje w całym twoim ciele. And any sensation that comes, don't be distracted by it. So don't get excited by pleasant feelings and don't get disturbed by unpleasant feelings. I jakiekolwiek przeżycie, doświadczenie się pojawia, nie daj mu się rozproszyć. Nie bądź poruszony przez przyjemne rzeczy i nieprzyjemne rzeczy. Nie daj się im zwieść w jakiś sposób, odbiec od obiektu. And as you do this, your mind will become increasingly steady, sharp, bright, and joyful. I kiedy będziesz to robić, twój umysł czasem stanie się coraz bardziej stabilny, jasny, klarowny i pełen radości. And also your body will start to feel very pleasant. I twoje ciało też zacznie czuć się całkiem przyjemnie, będziesz czuł duży komfort w swoim ciele.
So the pleasure that comes from samadhi, the Buddha says, is completely blameless. Więc ta przyjemność, której doświadczamy dzięki samadhi, Buddha mówił o niej, że jest całkowicie czysta, bez grzechu, nie ma w niej nic złego. So if you start to feel this pleasure arising, this joyful mind, this euphoric body, really enjoy it. Enjoy that so that it becomes stronger and stronger. Więc kiedy zauważysz, że to uczucie radości w tobie wzrasta, pojawia się, masz ten euforyczny stan w swoim ciele i umyśle, ciesz się nim, smakuj go. You can smile when you meditate. It helps a lot. So there's nothing to be guilty about. Meditation is meant to be enjoyable. Możesz się uśmiechać, kiedy medytujesz. Medytacji nie ma żadnego poczucia winy. Ona ma być czymś przyjemnym, czymś radosnym. So when the mind becomes very stable and your attention is very strong and clear and the mind is happy, then you can start to practice the perception of impermanence. Więc kiedy twój umysł jest naprawdę stabilny i szczęśliwy, nie ma w nim żadnych poruszeń, sorry, the mind is happy and then I lost you, I'm sorry. Then you can start to practice the perception of impermanence. So seeing all things as impermanent, constantly changing. Kiedy twój umysł jest szczęśliwy, jest stabilny i nieporuszony, możesz zacząć praktykować postrzeganie przemijania, tego jak rzeczy nieustannie się zmieniają. So this practice that I've just described, it's relatively simple, but it's difficult, as so much of Buddhism is. However, it leads directly to full enlightenment. Więc ta praktyka, którą opisałem, jest prosta, ale równocześnie skomplikowana, jak większość rzeczy w buddyzmie. Ale praktykowanie jej jednakże może doprowadzić do całkowitego przebudzenia, oświecenia. So honestly, I don't really have much else to say, because to be honest, this is a practice which takes time and effort. You cannot think your way to enlightenment. You have to feel your way towards enlightenment. I szczerze mówiąc, nie mam za wiele więcej do dodania, ponieważ ta praktyka wymaga dużo czasu i wysiłku. Nie możesz umysłem dotrzeć do oświecenia i w jakiś sposób poprzez myślenie dotrzeć do oświecenia. Musisz dotrzeć tam poprzez uczucia, musisz to poczuć. And keeping this practice of mindfulness of the body at all times. I poprzez utrzymywanie tej praktyki uważności ciała przez cały czas. So no matter what you're doing, for the entire retreat, always have a clear, sharp awareness of your own body. Jest nieważne, co robisz przez całe odosobnienie, miej jasną, ostrą świadomość, taką wyraźną świadomość tego, co dzieje się z twoim ciałem. If you catch yourself thinking about anything, just stop. Immediately stop and bring your attention back to your body. Jeśli złapiesz się na myśleniu o czymkolwiek, po prostu przestań, zatrzymaj się i powróć swoją uwagę do koncentracji na ciele. So for these next few days, the most important object and the most interesting object is your body. More interesting than anything else. More important than anything else. Więc przez te następne kilka dni najważniejszą rzeczą, najważniejszym obiektem jest twoje ciało. Jest ono ważniejsze niż cokolwiek innego, ważniejsze niż jakakolwiek inna rzecz. Okay. So at this time, I'd like to hear a bit from each person. So to hear a bit about your own practice and your whatever
you're working with meditation, and I'll try to give some more personalized advice or instruction or answer any questions you might have. Okay? Okay. Bhante mówi, więc teraz chciałbym, żeby każda osoba powiedziała trochę o sobie, o swojej praktyce medytacji, nad czym teraz pracuję w medytacji i wtedy mogę udzielić jakichś bardziej szczegółowych, spersonalizowanych sugestii i odpowiedzieć na wasze pytania. Okay. Więc kto chciałby opowiedzieć o sobie jako pierwszy? Po kolei, nie jest nas dużo dzisiaj. I'm asking who wants to start. Well, why don't we start with you, Adrian? Okay, all right, I can start. So I am practicing Buddhism for around 11 years now. I started when I was 18, and I was practicing Zen Buddhism, Korean Zen, for 10 years. But I felt more drawn, more interested or attracted to theravāda teachings. Mówię o tym, że praktykuję 10 lat, że byłem zainteresowany Zen, ale po wielu latach zacząłem czuć się przyciągany przez nauczanie theravādy. And during the pandemic, our Theravada group in my city disassembled, so there was nobody to meet with and practice together. I kiedy była pandemia, nasza grupa się rozpadła i nie było z kim się spotykać za bardzo, nie było komu prowadzić praktyk. So I decided that I'm going to give it a shot and I'm going to meet each week with our small group and see what comes out of it. I postanowiłem, że będę co tydzień się spotykał z naszą małą grupą i zobaczymy, co z tego wyjdzie, że spróbuję ja poprowadzić te praktyki. So it's my 10th or 12th retreat. I did many retreats in Zen tradition. Some were 7 days long and some were very short, like 1 or 2 days. Miałem dużo retreatów, niektóre 7-dniowe, niektóre 2-dniowe. And right now I am practicing. I'm trying to find I'm still very much in favor, or I like the Zen meditation method. I feel connected to this method and to chants from Korean Zen. Ciągle czuję takie przyciąganie do metody medytacyjnej Zen i do śpiewów koreańskich, które praktykowałem przez wiele lat. But also I have this newfound understanding of Buddhism that I found through Theravada, and I am looking for a way to somehow combine it in this retreat, ale też łączę to z moim nauczaniem, które poznałem w Theravadzie i staram się jakoś to połączyć na tym retreacie. And I felt that you would be the best person to talk about that because of your experience. I pomyślałem, że Bhante będzie najlepszą osobą, żeby o tym porozmawiać poprzez swoje doświadczenia właśnie praktyki Zen i praktyki Theravady. So that's like one thing that I'm trying to figure out, and also I'm learning how to practice walking meditation, and I get constantly distracted when I'm walking. So that's a big challenge. Uczę się też medytować w chodzeniu i ciągle się rozpraszam, jak chodzę, więc dla mnie to jest duże wyzwanie. That's it. Okay, well, first off, for walking meditation, what I recommend is to walk a bit slower than usual. And when your left foot comes down, think left. When your right foot comes down, think right. So left, right, left, right. And in this way, you'll find it's easier to pay attention to your body. So focusing on your feet and thinking left, right. Okay? Więc po pierwsze, to co doradzam dla medytacji chodzonej, to żeby chodzić wolniej niż zazwyczaj, trochę wolniej niż zwykle, i kiedy ponosimy prawą stopę, mówimy sobie w głowie prawa, kiedy stawiamy lewą stopę, mówimy lewa, i żeby w ten sposób koncentrować się na ciele. Lewa, prawa, lewa, prawa. W ten sposób zbuduję świadomość w trakcie chodzenia.
Okay. But also just realistically, walking meditation, it's a practice like everything else. So in the beginning, it's difficult, but as you keep doing it, you'll get better at it. Więc, ale też podchodząc realistycznie, praktyka medytacji chodzonej jest jak wszystko praktyką, ćwiczeniem, więc jeśli będziesz dużo to trenował, to staniesz się w tym lepszy. Thank you. As for combining Theravada and Zen, well, it's important to remember that all the Mahayana schools are founded upon the teachings that are found in the Theravada school. So the more you study Theravada, the more you will understand Mahayana. A jeśli chodzi o łączenie Theravady i Zen, to warto pamiętać o tym, że wszystkie nauczania Mahayany opierają się na fundamencie, który jest nauczany w ramach Theravady, na naukach Buddy w ramach Theravady, więc praktykując Theravadę będziesz lepiej rozumiał Mahayana, będziesz jednocześnie uczył się Mahayana. So practice the methods of Theravada, and when you have very strong samadhi and good wisdom, then practice some Zen practice, and you'll see that it makes a lot more sense to you. Więc praktykując na praktyki Theravady, medytuj i kiedy dotrzesz do naprawdę głębokiego samadhi, skupienia medytacyjnego, wtedy wypróbuj jakąś praktykę, którą poznałeś w ramach Zen. Wtedy ona będzie miała dla Ciebie dużo więcej sensu, dużo więcej wpływu. Similarly, as you read through the Theravada Suttas, the more you read of the Theravada Suttas, the more you will understand what Zen meditation is trying to do. Tak samo, jeśli będziesz czytał sutty Theravady, czy takie tradycyjne pisma buddyjskie, to będziesz coraz lepiej rozumiał, czym jest medytacja Zen, co staramy się osiągnąć w ramach medytacji Zen. Okay. Thank you very much. Thank you. Very helpful. Okay. Okay. I will make space. Hello. Don't be shy. Namaste for your time. My name is Lucas. It's my first retreat. For this time, my experience with meditation is like, you know, on my own. What I get from internet or from books like Eckhart Tolle. And basically Dziękuję za czas, który mi poświęciłeś. To jest moje pierwsze odosobnienie i na razie uczę się medytacji na podstawie tego, co znajdę w internecie. Nagrań, książek Eckharta Tolle. I found it really, really helpful. I love nature from the childhood, so this is also very helpful. And what I see I'm doing here, and I'm getting here is like taking all what I have, what I am, like making it deeper. Więc od dziecka kochałem naturę i widzę, że to, co robię tutaj, to jest zebranie wszystkiego, co do tej pory wiedziałem, kim byłem i czynienie tego głębszym, pogłębianie tego. And also it's quite surprising that I can sit this half hour or like in total today like hour and a half. It's quite surprising for me. I jest to dla mnie zaskakujące, że jestem w stanie wysiedzieć tutaj te 30 minut, a w sumie to nawet 1,5 godziny. To naprawdę zaskakujące. Like my question maybe just this,
if I get disturbed by some thought, if it's enough or I can do some more, that I accept it, I smile even to this thought, and I'm coming back to breath. It's enough, or you recommend maybe that I can go some other steps also? Więc mam takie pytanie, że kiedy rozproszy mnie jaka myśl, to czy wystarczające jest to, że się do niej uśmiechnę i ją po prostu zaakceptuję, czy powinienem z tym zrobić coś jeszcze, czy są jakieś dodatkowe kroki? No, The important thing is to not take those thoughts seriously. Don't take any interest in those thoughts. Ważną rzeczą jest, żeby nie traktować tych myśli na serio. Nie interesuj się tymi myślami. No matter how interesting or important they seem, they're not interesting and they're not important. Nieważne jak one się wydają interesujące i istotne, tak naprawdę ani nie są interesujące, ani ważne w tym momencie. So you don't need to make the thoughts go away. You don't need to make them stop. You just need to have no interest in them, and then they won't bother you at all. Nie musisz więc starać się odganiać tych myśli, żeby sobie poszły, albo jakoś ich zatrzymywać. Po prostu nie bądź nimi zainteresowany i wtedy one się nie będą pojawiać, nie będą na ciebie mieć wpływu. The thoughts become like background noise, kind of like a distant conversation between people you don't know, talking about something you don't care about. One się staną jak taki szum w tle, jakaś rozmowa ludzi, których nie znasz i którą się nie interesujesz. Okay. And just maybe, thank you for this, and just maybe one more really practical about breathing. If I get to know one technique, like breathe in for 4, then pause for 4 seconds, then breathe out for 4, and again pause for 4. And I found it really helpful today, like really deepening, making all deeper. If this is okay? Więc mam jeszcze jedno takie praktyczne pytanie dotyczące oddechu. Więc ja mam taki sposób na oddychanie, że robię wdech licząc do 4, robię pauzę odliczając do 4 i robię wydech licząc do 4. I to dzisiaj bardzo mi pomogło. Wszystko stało się głębsze. Moja praktyka się pogłębiła dzięki temu. I czy to jest okay? I mean, you can do that if you want to. In Buddhism, we usually encourage to let your breath be natural. So just let the breath be in its natural rhythm. So we're not trying to control the breath. We're just trying to be completely aware of it. Więc jak chcesz, to możesz tak robić, ale w buddyzmie staramy się raczej oddychać w sposób naturalny, w jego naturalnym rytmie. Uczymy się być z oddechem, a nie go kontrolować. Okay. Thank you. Okay. Would somebody else like to speak? Yes. Hello. Thank you for your time and attention for our group. First of all, I want to say about my experience in meditation. 10 years ago, I graduated and I joined in Vipassana few course, and for me it's very helpful practice. Yes. Dzień dobry. Jestem bardzo wdzięczny za czas i uwagę, którą nam poświęcasz. Chcę trochę opowiedzieć o swojej praktyce medytacji, więc kiedy skończyłem studia... Okej, myślałem, że chodziło o college. Więc 10 lat temu zakończyłem kurs Vipassany. Okay. And next I had a break with meditation,
But now I want to come back to practice, not clear vipassana, it's theravāda, it's I feel it's better, I think. Więc teraz miałem przerwę i chciałbym wrócić do praktyki, do regularnej praktyki, ale już nie ściśle tylko i wyłącznie do vipassany, ale do theravādy, bo wydaje mi się lepsza. And I want to ask you about the clear mind, because when I practice today, I have a lot of things, emotion, history, and I don't have clear mind, sharp mind, and where I have to looking this my mind. Więc dzisiaj chciałbym się zapytać Ciebie o czysty czy jasny umysł. Kiedy dzisiaj praktykowałem, to miałem dużo historii w głowie, dużo emocji i chciałbym znaleźć sposób na to, jak odnaleźć czy osiągnąć ten stan czystego, wyraźnego, ostrego postrzegania, ostrego umysłu. So always start with your body. If you want to understand your mind, start with your body. Start with clearly knowing your body. Najpierw zawsze zacznij od ciała. Nie od swojego umysłu, ale od swojego ciała, jasnego postrzegania swojego ciała. And as you become more and more clearly aware of your body, eventually you will realize that you're automatically becoming aware of the mind as well. Kiedy będziesz miał jasne postrzeganie swojego ciała, to zauważysz, że automatycznie również pojawia się jasne postrzeganie twojego umysłu. The reason for this is because the body is an object inside the mind. Powodem tego jest to, że ciało jest tak naprawdę obiektem znajdującym się wewnątrz umysłu. So all the thoughts and emotions and all of that, that's just movements on the surface of the mind, and none of that is important. Więc wszystkie te myśli, emocje, które się pojawiają, to są tylko poruszenia wewnątrz umysłu, gdzieś tam na powierzchni umysłu. Nic z tego nie jest istotne. It's like the feeling of your clothing against your skin. To jak uczucie ciuchów na twojej skórze. Or the feeling of wind on your face. Albo wiatru na twojej twarzy. So it's just sensations that come and go in the mind. Po prostu doznania, które przychodzą i odchodzą wewnątrz umysłu. So by seeing all of those thoughts and emotions as temporary and constantly changing, then they will no longer disturb you. Więc jeśli będziesz postrzegał te emocje i doznania jako niestałe, ciągle zmieniające się, nietrwałe, to nie będą miały na ciebie wpływu. So by focusing on your body, that will give you a deep sense of stability and peace. Więc skupiając się na ciele, da ci to duże poczucie stabilności i spokoju. And that will help to anchor your mind so that you don't get swept up in all those thoughts and emotions. I to pozwoli ci zakorzenić twój umysł tak, żebyś nie został pochłonięty przez te emocje i myśli. Okay. Anything else? No, it's clear. It's clear direction. I will come back to my body every time. Thank you very much. Nie, to jest, czy coś jeszcze? Nie, to jest jasne. Mam już jasny kierunek. Będę po prostu powracał za każdym razem do swojego ciała. Dziękuję. Okay. Witaj, mam na imię Renata. Jestem absolutnie na początku drogi, jeśli chodzi o medytację. Okay. Hi, my name is Renata. I am an absolute beginner and the start of the road when it comes to meditation.
Więc w zasadzie to wszystko, o czym mówiliście przed chwilą, pytania, odpowiedzi, też mi już bardzo dużo uświadomiły i też mi już dużo odpowiedziały na moje pytania, których jeszcze nie zadałam, nie zdążyłam zadać, ale gdzieś były w głowie. Więc, sorry. So the things that you already talked about, the questions and answers already gave me a lot of insight. It were like answers for questions that I didn't had chance to ask yet. Jestem na takim początku, ponieważ uczę się medytować od kilku miesięcy, że nawet nie wiem, jakie pytania jeszcze mogłabym zadać Tobie, ale czuję, że to jest dobra dla mnie droga. Tak po prostu słucham swojego serca, swojej intuicji i czuję, że to jest dla mnie dobra droga. I am such a beginner. I just started meditating a couple months ago that I don't even know what to ask about. But I feel deep down that this is a good path in my heart. That this is a good path for me. That this is a good path. Mam w ostatnich tygodniach, miesiącach tak bardzo się dużo dzieje i zmienia w moim życiu, że kierunek słuchaj serca, idź za sercem jest ewidentnie widzę, że to jest dobry kierunek. Okay. In my life there are so many changes. There is so much happening lately in my life that I feel that this direction, just to follow my heart, is a very good direction. I tak medytacja jest jakby jedną z wielu składowych tego procesu. Tak po prostu poszłam do przyjaciela, powiedział przyjdź na medytację, jeśli chcesz, jeśli masz czas. Przyszłam i poznałam tą grupę. And I feel like meditation is just part of this whole process of following my heart. I came to my friend and he told me just like that, come and see and meditate with us. And that's how I met this group. Tak, ktoś inny mówi, słuchaj, jedziemy w przyrodę, w góry, przyjedź po prostu, bo będziesz z nami. I tam też spotykam ludzi, którzy idą za głosem serca. I tam też spotykam ludzi, którzy, chociaż nie wiem o tym, że tam ich spotykam takich ludzi. Spotykam ludzi, którzy żywią się praną od 10 lat i mówię sobie, to jest niemożliwe. A jednak to wszystko jest całością. Okay. And someone else sometimes someone else tells me come to nature, come to mountains, and I just go and I meet there other people who just like me follow their heart, and they are practicing prana or feeding from prana, and it just is it feels whole, it feels complete to me. I to wszystko jest jedną całością i dlatego wiem, że to jest dobry kierunek dla mnie. Dlatego cieszę się, że Cię mogłam poznać. Dziękuję, że nam poświęcasz swoją uważność, swoje wskazówki nam dajesz. Będę słuchać dalej. I feel that this is really a good path, and I am so thankful that you're here with us today, giving us advice and giving your time, and I am going to keep listening and learning, and thank you. Thank you. Great, wonderful. Yeah, well, just keep going. So practicing kindness, compassion, generosity. Keep working on stabilizing your mind and softening your heart. Więc po prostu idź dalej tą ścieżką. Praktykuj współczucie, praktykuj miłującą dobroć
praktykuj stabilizowanie umysłu i koncentrację i zmiękczanie swojego serca. Softening your heart. Nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć, ale chodzi o to, żeby serce się otworzyło, żeby było takie miękkie, wrażliwe. Okay. Thank you very much, Bhante. It was so helpful, and we're so grateful that you paid attention to our little group, and I hope that many people will benefit because we'll have this recording on Polish YouTube, so we're going to be famous in Poland. I'm just joking, but I'm so happy, and thank you again on behalf of everybody here, and we're going to practice according to your teachings as a way to say thanks. Great. Well, I wish you the best of luck, and may all good things come to you, and hopefully we'll connect again before too long. So we can end with 3 sadhus. Okej, dziękuję za te podziękowania. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia i mam nadzieję, że się zobaczymy niedługo, że spotkamy się znów niedługo. Więc zakończmy to 3 sadhu. To są takie tradycyjne zakończenie rozmowy, błogosławieństwo. Mówi się sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, well, have a lovely retreat, and I'll see you next time. Have a lovely rest of the day, Bhante, and I hope we'll see each other soon. Thank you. Okay. Thank you very much.